Cześć wszystkim. Mamy dzisiaj pierwszy dzień wyprawy. Jadę właśnie do Szczecina, spotkać się z resztą ekipy i jutro rano wyjeżdżamy w stronę Turcji. Mamy godzinę w pół do 8. Jedziemy już 11 godzin i o dziwo jeszcze nie wyjechaliśmy z Polski, ale jesteśmy już blisko granicy ze Słowacją. Oczywiście na trasie były problemy. Jimmy się grzał, ponieważ przy wymianie chłodnicy został założony zły korek. Przez to ciśnienie w chłodnicy było złe, no i temperatura wyskakiwała, a bardziej wahała się. Góra-dół, góra-dół. Ale nie jest to jeszcze aż tak źle. Jutro rano gdzieś w Rumunii będziemy szukali sklepu z częściami samochodowymi i powinniśmy sobie z tym problemem poradzić. System mocowania CB radia. Zapomniałem dodać, jak udało nam się zdiagnozować ten problem, bo sami na to nie wpadliśmy. Oczywiście zadzwoniliśmy do Antka i on nam pomógł to znaleźć. Antek, jesteś naszym bogiem mechaniki od ziemniaków. Jeśli to oglądasz, to chciałbym Ci od razu za to bardzo podziękować, ponieważ ratujesz nas już któryś raz, zawsze bezinteresownie, więc bardzo za to dziękujemy. Niestety wczoraj nie dojechaliśmy do Rumunii, zatrzymaliśmy się na kempingu na Słowacji. Stwierdziliśmy, że nie ma co się przemęczać i jeździć po nocach. Jest godzina 8:00. Myślę, że gdzieś tak za godzinkę sobie wyjedziemy. Do celu nam zostało jakieś 3 godziny, więc nieźle. Znaleźliśmy taki kemping przy drodze. Bardzo fajny, warty polecenia. Łukasz z Dagmarą zapłacili za jedną noc chyba 15 euro, ja 11. Ale bardzo ładny, zadbany i właściciel też bardzo miły. Przyjął nas o godzinie 23, więc miło z jego strony, więc warty polecenia. Ile sklepów zaliczyliśmy po drodze? Dużo. Z 15? Nie wiem, z 10 i parę CPN-ów. Ale udało się. Kupiliśmy, jedziemy. Miejmy nadzieję, że to było to. Tak? Musi być, bo tam bym przyczekał. No, to prawda. Mara, gdzie jesteśmy? Na strategicy. Podoba się? A co potem robimy? Potem biwak. No, ekstra. Po co? Łukasz, co robisz? Nic. Nic? Utwardzam zawieszenie. Ty, to się zepsuło? Nie. Nie. Łukasz, higiena na wyjeździe musi być, nie? Trzeba wyglądać, kurwa, w lesie. No nie miał być bez kurwa. To czekaj jeszcze raz. Trzeba wyglądać w lesie.
No, na takiej stacji jeszcze nigdy chyba nie tankowałem. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba potem filtrów czyścić, ale zobaczymy. Ale z drugiej strony jest to chyba jedyna stacja w promieniu 200 km, więc jest możliwość, że wszyscy ludzie ze wszystkich wiosek tu tankują, ale zachęcająco to nie wygląda. Silnik jeszcze chodzi, spalania stukowego nie słychać, więc te paliwo wcale może nie jest takie najgorszej jakości. Kurwa, dasz jednemu, zaprosi kolegów, nie? No. I Mikołaja. Jest żarcie, wszyscy są. Nie? Światło zgasić. Synu się uśmiecha. Matka, pokaż się do kamery. Ja też jestem odbity. Kopalnia po rumuńsku. Wystawy, muzeum. Tak, i obok kurna dmuchańce dla dzieci. Łukasz, co robisz? Odpoczywam. Tak? W kopalni? Niewygodne te fotele, Filiksie, nie? Nie. Szósty dzień wyprawy, dojechaliśmy do Bułgarii. Co, 6. dzień wyprawy, tak? Jesteśmy w Ja jaskini. już to mówiłam, że jest szósty dzień wyprawy. Jesteśmy w jaskini Prochodna. Jest 38 stopni, jest nam bardzo gorąco. No, nawet w jaskini jest gorąco. Dojechaliśmy do monumentu Bozlucka. Jest to chyba jeden z największych komunistycznych pomników, jaki widziałem w życiu, bo rozmiar naprawdę robi wrażenie.
Jesteśmy przy pomniku wolności w Bułgarii. Podjazd był dość wymagający, ale był asfalt, tylko że słabej jakości. A za chwilę jedziemy tam. Na Łukasza schody to nie problem. Jesteśmy w Lidlu, w Bułgarii. Jaka jest obowiązkowa rzecz, jak się jest na Bałkanach? Oczywiście burek. Są różne rodzaje, ten jest chyba akurat z serem. Uwielbiam. Łukasz, gdzie dojechaliśmy? To za Transfagarską jest takie trzeba zjechać tam lekko w prawo i są takie ruiny z koniem. Dobra, byliśmy zobaczyć ruiny w Troi. Plan jest taki, że jedziemy od razu do Kapadocji. Jakieś 930 km, 40, coś takiego. Pokazuje tam niby 10,5 godziny, ale z racji, że Mikołaj jedzie Jimkiem, więc pewnie dojedziemy z jakimiś przerwami na tankowanie za jakieś 12 godzin. Więc będzie około 2 w nocy. No poczekamy te 2,5 godziny do wschodu słońca na balony. Zobaczymy balony. Trzeba będzie się przespać i jedziemy dalej do góry na Ankarę. Chyba że padniemy po drodze, bo nie będzie kiedy spać. Dosłownie kilka kilometrów od naszego noclegu. Proszę bardzo, takie coś. Miasto w skałach. Wygląda bardzo ciekawie. Kapadocja. Tylko prawie na stojąco. Jest 4:00, a my dopiero dojechaliśmy do celu. Trasa zajęła nam jakieś 14 godzin, ale udało się. Dojechaliśmy do Kapadocji. Za jakąś godzinę, 2 startują balony, więc mam nadzieję, że widoki wynagrodzą nam tę ciężką podróż. No, Kąpiemy się przed wschodem słońca, przed balonami do fotek. Woda się nagrzała trochę od silnika, ale nie za bardzo. Która godzina jest? 4:20. No, dokładnie. Za godzinę balony będą startowały, gdzieś tak myślę. No mniej więcej. Trzeba dobrze wyglądać, fotki. Tak. Jak widać, nieprzespana noc i 1050 km na strzała było tego warte.
zobaczcie, gdzie trafiliśmy. Wszystko ręcznie robione. O kurwa. O, to się pali. No. Robi wrażenie. Ale chcemy to jeszcze Ładna przystąpania, bo to artystka. Ona. No, Niby. wygląda pięknie. Jesteśmy na granicy turecko-bułgarskiej, wracamy z Turcji. Mieliśmy jechać do Grecji od razu, ale musimy odebrać flaszki, które nam zarekwirowali na pierwszym przelocie. Wczoraj późno nocy dojechaliśmy na kemping przy morzu w Grecji. Jest godzina 7:30, ja właśnie wyjeżdżam do Tesaloników. Niestety na serwis Suzuki. A Łukasz z Dagmarą jeszcze śpią. Jak się wyśpią, podobnie dojadą. I w Tesalonikach planowo od samego początku chcieliśmy zostać 2 dni. Więc jest to dla mnie dobra informacja. Ja naprawdę mógł serwisować swój samochód bez opóźnienia całego planu wycieczki. Powodzenia na serwisie, wiemy, że jest ciepło. My się idziemy kąpać. Zadbaj o Jimka, żeby mu nie było ciepło. No, zobaczymy się potem. Wyprawy na dziko, od srania w lesie po drinki na basenie. Dagmara, gdzie jesteśmy? w Grecji. Co wczoraj robiliśmy? Piliśmy drinki przy basenie. No, musi być balans na wyprawie.
Jedziemy. Dłuży nam się trochę ta wycieczka do tego schroniska pod Olimpem. Dobrze, że mamy piwo. Jakoś damy radę. Dobrze, że chociaż nie ma 30 paru stopni, tylko około 20 i można uchylić okno, jest lepiej niż z klimą. Jadą chłopaki w gymku. Jadą. Piłuję tego renifera. Chcesz coś powiedzieć do kamery? Jest do kamery, że widok stąd jest piękny. Podjazd Jimmy się trochę grzeje, bo jednak jesteśmy wysoko, ale jest zajebiście. No, I won't say something? Nie, Może być. Mama trochę się bał po drodze, ale dałeś mu piwo, więc trochę się uspokoił. No i dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, dalej wjeżdżamy na Olimp. Jesteśmy już prawie na szczycie, pod schroniskiem. Mikołaj chłodzi silnik. No i czekamy na nich. Widoki są niesamowite. Ale pogoda się trochę robi nieciekawa. Mam nadzieję, że nie będzie z tego deszczu. Jest 20 parę stopni. Jest rzeźko. Ale przy tym, co było niżej, to mi to jak najbardziej pasuje. Dla mnie rewelacja. A taki mamy widok cały czas z auta. Jesteśmy w schronisku na górze Olimp. Zatrzymaliśmy się tutaj, żeby ugotować sobie obiad, a potem będziemy jechali dalej w górę. Z nami tyle, ile się da. Są ludzie, którzy tutaj śpią, ale jest 17 stopni, a na dole jakieś 30, więc stwierdziliśmy, że wolimy jednak spać w odrobinie cieplejszej temperaturze, ponieważ w nocy tu może być, myślę, że poniżej 10 na pewno. Synu, po innych rodzicach co jesz? Fasolkę po brytońsku, Tak? z konserwy. A my jemy 3 w jednym. Czyli jakieś danie od Mikołaja, fasolkę z czymś i klopsiki z Lidla. Czy konserwy? W takich okolicznościach przyrody. Tak, Mara, smakuje Ci? No, a jest good? Okej. Dobra, bo stygnie, bo tu zimno. Dobra, kończymy biwak na Olimpie. Wszyscy pojedzeni, chłopaki się pakują, my spakowani. Internet od mózga działa. Ilon nas ratuje. No dobra, pakujemy się i zjeżdżamy z Olimpu. Alicka, powiedz coś. Jedziemy do kanonu Osumi. Wybraliśmy dłuższą, ale szybszą drogę. Masakra. To chyba jedna z najgorszych dróg, jaką jechaliśmy w ogóle w życiu offroadem. Mieliśmy już tam być z godzinę temu, ale zostało 13 km. Google pokazuje niby pół godziny, ale ja myślę, że to będzie godzina. Turlamy się po 10, 5, 2 na godzinę. Przejeżdżamy kamyki. No nie, no masakra. Nawet jak jest chwila luzu, człowiek myśli, że to już koniec, za chwilę znowu jakieś wyrwy, kolejny, głazy jak piłki. Ale odpukać jeszcze niczym nie przyrąbaliśmy, ani ja, ani Mikołaj. Ale widzimy ślady, że ktoś tutaj zostawił jakąś miskę olejową czy coś. No jedziemy po śladzie oleju. Mamy parę filmików z podjazdów i zjazdów, ale oczywiście na filmiku wygląda tak, jakbyśmy sobie jechali po polu, a tam generalnie walka o życie. No długi ten ślad oleju, w sumie dalej się ciągnie.
Jesteśmy na Osumi Bridge. Jechaliśmy tutaj z kempingu obok pięknego koryta albańskiej rzeki, na którą teoretycznie powinno się dać wjechać, no ale niestety Albania się już zamyka i po prostu był zakaz, był szlaban, nie dało się już wjechać i raczej nie będzie się dało. Łukasz, co sądzisz o tym widoku i do jeździe tutaj? Dojazd był chujowy. Kurwa, potem nakręcisz family friendly. No, było ciężko, to prawda. Ale widok trochę wynagradza. Tak mi się wydaje przynajmniej. W magnesach. Co magnesy? Tu masz matkę od magnesów. Wybieramy magnesy. Ciężka decyzja. To jest najcięższa decyzja na naszym programie. Dokładnie tak. Wyciągamy Albańczyków, którzy nie ogarnęli, że Renault na plażę nie jedzie. Chyba sukces. Wcześniej wyciągaliśmy tamtych Ukraińców. Jesteśmy w albańskim mieście Durrës. Szybkie zwiedzanie, będziemy coś zjeść i uciekamy do Czarnogóry. Tak jest plan. Dobra, zajechaliśmy do Montenegro. Mieliśmy trochę dość Albanii i upałów. Pierwsze to za granicą, trzeba znaleźć piekarnię i kupić sobie taką bułeczkę. To kosztuje pół euro. Jakieś 2 z groszami. No to jest tak zarąbiste, jak kiedyś bułki się kupowało z 15 lat temu, takie świeże w piekarni. No rewelacja. Kupiliśmy 2, bo jednego już prawie nie ma. Jako że mam teraz kierowcę, bo Noa prowadzi, to ja mogę się napić zimnego piwka. Jesteśmy w Kotorze. To już drugi raz, jak jestem w tym mieście na wyprawie offroadowej i cały czas tak samo zachwyca. To, że jest 34 stopnie, więc chodzimy głównie od cienia do cienia. Ale między tymi wąskimi uliczkami jest go dużo, więc da się spokojnie zjeżdżać. Kempingi nad Zatoką Kotorską mają swój urok. Zobaczcie, tutaj jest kemping, a tutaj jest linia brzegowa. Więc zaraz po przebudzeniu się można pójść się wykąpać. A uwierzcie, jest to potrzebne, bo jest bardzo gorąco. Łukasz, co nam powiesz? Przynieś piwo. Nie przyjmują karty. Idź po hajs. A tak nam upływa czas podczas wiecznych dni. Ja schowany w samochodzie. Tak Mara z Łukaszem schowani w namiocie. I sobie gadamy. Tylko Noa niestety nie ma gdzie się schować, więc musi siedzieć na zewnątrz.